Ty, to jest chyba nowy, to jest nowy trailer? Tak, czekaj. Nie no, tak! Nie, to już był ten trailer ostatnio. A nie, dobra, to jest jeszcze taki filler. Nie no, oglądamy już, potem ci opowiem historię, będzie ciekawa. Dobra. New endgame encounters. Diablo 4, the season of blood. Ty, Cruiser, to z jakich lat jest Robocop? Kiedy Robocop był popularny? W latach 80. stary pod koniec? Nie słuchaj, streama jest mega cicho. Lat 80, no. O jest, Józef Przypióra. Józef Przypióra generalnie ma najwięcej, ma z nich najwięcej, jak to charyzmy. Mięśni też. I on bardzo kieruje w ogóle te ich pogadanki. Ale ciężko jest kierować pogadankę, gdzie jedyne co musisz robić to zapychać to dużą ilością ładnie brzmiących słów, nie? Co w ogóle Ale myślisz? faktycznie, no, jako taki community guy, Piepióra robi bardzo dobrą robotę, mam wrażenie. No, bardzo dobrą. Zwłaszcza jako osoba przy takim palącym się projekcie. Myślę, że Piepióra... Ja bym go chciał zatrudnić w mojej firmie, o, w ten sposób. A co myślisz o w ogóle całej konwencji drugiego sezonu, które są o wampirach? Ale że co, że sam setting mam ocenić? Tak, no, spoko, sam nie wiem. setting. No, jest okej. Kurwa, mi się totalnie nie podoba. Uważam, że jest giga zjebany jak na Diablo. Tak jakby... Będzie wszystko, więc... No wiem, ale to są pierwsze sezony, to tutaj trzeba jakieś fajne bangery wymyślać, nie? No. Wiesz, sam nawet fakt, że sezon nie musi się opierać na wprowadzeniu nowego typa moba. Może się opierać tak jak w PoE, nie? Na jakimś Cruciblu, na jakimś systemie run. Jestem ciekaw, czy oni celowo trzymają i sety, i runy na dodatek, bo moim zdaniem mogliby naprawdę próbować ratować Diablo systemem słów runicznych. Ja nie lubię słów runicznych, ale o tym rozmawialiśmy kiedyś. Co ty gadasz? Czemu? Dobra, to porozmawiajmy o czym innym. Patrz, czy wydaje ci się, że wprowadzenie systemu słów runicznych teraz, gdzie masz biały item, gdzie losują ci się sokety i masz do tego runy, które możesz wkładać, uratowałoby Diablo 4? No nie uratowałoby. Okej, dlaczego? Czekaj, że wprowadzasz białe itemy z soketami, w sensie białe itemy, które mają sokety, mógłbyś robić w nich rune wardy. Zakładając też, że te itemy mogłyby mieć więcej soketów niż tam dwa. No, tak. Byłoby lepiej. Na pewno by było lepiej, no. Ja ci powiem, dlaczego mi się Byłby wydaje, to ogromny że... upgrade względem, powiem tak, to byłby na pewno ogromny upgrade względem obecnego systemu, bo dawałoby ci kolejne jakieś motywatory, żeby właśnie farmić serunki, farmić jakieś najrzadsze rune wardy i byłoby to takie semi-deterministyczne, miałbyś się za to tradeować, ale jakby w ostateczności, jak dla mnie, najbardziej lubię system, w którym... To dobra, No to większość- ja powiem. Słuchaj, ogólnie system słów runicznych w Diablo jest zrobiony w taki sposób, że runy są podzielone na 3 kategorie: Normal, Nightmare i Hell. No. I w systemie słów runicznych jest giga dobre to, że możesz na każdy poziom twojej postaci robić odpowiednie słowa runiczne, które przyspieszają ci progres albo definiują twój build, nie? Czyli masz na przykład, nie wiem, fajne słowo runiczne na początek, które daje ci cast speeda i movement speeda, czyli no najpotrzebniejsze rzeczy w early game, jakie potrzebujesz na castera, nie? Masz słowo runiczne, które ci na przykład szybko daje lifesteala. Masz słowo runiczne, Ale to które patrz, szybko już ci mówię- daje ci plus do skilli. I w Ale Diablo mogę ci 4 by powiedzieć, to w ogóle nie dlaczego- zadziałało. Tego nie lubię. Czemu? Bo na przykład jak... Ja mówię, ja nie jestem Diablo 2 tak wielkim świrem jak ty. No, Nie chcę rozłączam czegoś źle się. palnąć, ale
No jak zaczynasz grać w CFD2, to powiedz mi, czy źle mówię. Większości nowym graczom byś nie polecił po prostu zrób se stealtha na start na przykład, żeby szybciej biegać? Każdemu się to poleca. No właśnie. A nie wolałbyś systemu, w którym każdy by nosił inną zbroję, bo każdy by sobie miał zbroję, która ma więcej elementów losowych, tak żeby każdy playthrough i każda budowa takiej early postaci była jeszcze bardziej inna i zróżnicowana od siebie. Jasne, żeby było tak lepiej, ale to jest kwestia No tego, właśnie. że mówimy o 20-letniej grze, która jest teraz bardzo dobrze zoptymalizowana, no nie? I to wystarczy stworzyć na przykład przedmiot, który na przykład masz zbroję pokroju stealth, które daje ci move speeda i chcesz to grać na speedrunie, ale możesz sobie zrobić na przykład w Diablo stary zbroję, która ci daje bardzo dobre resisty. I jak już wchodzisz na lekko wyższy poziom trudności, to już masz takie wybory, co ty chcesz nosić. Znaczy ja To lubię nie jest- system, w którym jest jak najtrudniej cokolwiek zoptymalizować. Dlatego powiem ci na przykład, jaka jest decyzja kontrowersyjna w PoE 2, która mi się chuj podoba. No. Że na przykład w PoE 2 wyrzucają crafting bencha, O kurwa. żeby ludzie nie mogli sobie gwarantować jakiejś tam statystyki na itemie. Żeby właśnie Okej. zmaksymalizować Zbiera chrust, wartość dzięki każdego subo. dropu. Tak, tak, tak. No tak, tylko że oni też będą przedefiniowywać randomowość tego, no nie? Tam będzie dropiło mniej przedmiotów, ale bardziej konkretne, nie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Bartomelo, dzięki za Prima. Znaczy, ja się zgadzam z decyzją wywalenia crafting bencha, ale wiesz co, no z takimi runami to nie jest tak, Piotrek, że wchodzisz na Nightmare i najlepszym słowem jest Smoke. Jest giga dobrym słowem, ale jest kilka innych wyborów. To nie jest tak, że ty musisz założyć słowo runiczne. Ale no wydaje mi się, że na przykład słowa runiczne by nie zadziałały w Diablo 4, teraz na samym początku. I problem jest też taki, że ta gra jest stworzona na 2 sokety na każdym itemie. O! Zaczęło się. Inni ludzie! O, nie słychać ich, Essa. Diablo 4 Oh, dobra Campfire jest. Chat. I am Adam Fletcher. I'm the community lead here for the Diablo franchise, and I'm joined by two Hello. people here. One of them Hello. a familiar face, one of them a Słychać. new face. Yeah. Feel free to introduce yourself, you guys. Nie mam przypióry. Charles Dunn. I'm an associate game designer working on the live balance team. Nie ma go, no. And hey everybody, I'm Adam Jackson. I'm the lead class designer for Diablo 4. And as you guys know, like last week, we talked a lot about season 2. We actually revealed. Ale mają like, all the tragiczną details jakość about dźwięku, season nie? 2. We To went prawda. into a bunch of Adam different Łukasz. updates that are going to be coming with season 2, and then this stream was specifically for class updates, talking about resistances, talking about updates to damage buckets, and more. We A actually widzisz, have to jest a bardzo lot śmieszne, to bo talk na, about. bo na poprzednim podcaście mówili, że bardzo są zadowoleni ze swojego production value, że jest na świetnym poziomie. Ej, tego się słuchać nie da. Ej, to prawda, czekaj. Widzowie, też macie wrażenie, że jakość dźwięku u nich się strasznie pogorszyła? Było dużo lepiej, nie? No oczywiście, że było lepiej. I Bobby Kotick trzyma w piwnicy, wiesz, dlatego tak to brzmi dziwnie. Damage buckets, unique items. A może im się przełączył jakoś mikrofon na kamerkę czy coś zamiast mikroportów? Nie, nie. A ludzie spamują. Audio is bad, audio is bad. Okay, jest 5-point strategy. Make Unix more exciting and impactful. Zobaczmy. Dobry pomysł, no. Dobry pomysł. Update Elemental Resistances. Ale najlepsze jest to, że żeby zupdate'ować Elemental Resisty, to wystarczy przykopiować gotową formułę z innych gier. W tym z Diablo 2. Powiedzieli, że nie robią tego szybko, bo muszą przebalansować grę wokół obecnych zmian. No, I get it, nie? Jakby. We're also looking to make uniques more exciting and impactful. O, lepiej. Going through every class, systematically No. looking at improvements Tak. to address commonly talked about issues that we've kind of heard from the community and from playing the game ourselves. We're also Dzięki updating Torusek, damage dzięki buckets Move Deep. and the underlying math of how the game works to make it a little more even, have better parity between builds and classes. And then the final one is really making all of these changes a bonus and making it feel like this is a large improvement. Ty, a czy to jest strategia, którą zapowiedzą w następnym? Czy to jest strategia, która już będzie opowiadana na ten sezon? Resistances. So currently in the season of the Malignant on live O, right liczby, now, lubię. resistances are calculated in a way called inverse multiplicative. So what this means is that if you have, say, 20% poison resistance, and then you grab another piece of Zarządzam? gear that has 20% more,
your character stat sheet will actually show that you have 36% poison resistance. Co, And that's because kurwa? there's a diminishing returns. On the more resistance you get, it will never quite get you up to 100%. It's always kind of like 20% of the, the remaining amount. So it doesn't quite get you up to 100%. And this means that you can stack resistances essentially infinitely. There's no hard cap. You could get resistance on every piece of gear, and it would contribute to reducing that damage that you're taking. Additionally, Jest diminishing return w stary resistach. damage reduction. It No. gets factored into this A calculation. przecież to jest And it also absurdalne. reduces the physical damage you've taken from just enemies' regular attacks instead of the elemental attacks. So going forward, I nie ma to hard the capa. Season of Blood, resistances are going to change how they're calculated, and they're now going to be Okej, added. bardzo... So that means if bardzo you have dobrze. the 20% poison resistance, Kurde, you to get jest another największy piece problem that tych has systemów 20% D4, more. że You're bardzo going to dużo z have nich 40% resistance on zostało your character stat sheet bardziej exactly as you skomplikowane, expect. jakby próbowali je Although uprościć, since this a przez adds przypadek up, zrobili je bardziej additively skomplikowanymi. now, we do need to add a cap. Ale The resistances po are co going stary to be robić capped at a diminishing baseline of return w 70%. dodawanie się So your resistów? character can stack as up to 70% resistance. There are some effects in the game that Ja nie allow you rozumiem, to go stary, up tego. to To jest 85% idiotyczne. with various, Czyż będziesz effects musiał into używać your kalkulatora, max żeby wiedzieć, resistance. ile Those are resistów ci rather brakuje? rare because they are quite powerful. Additionally, armor is also going to only A jak będzie affect działał physical diminishing damage. return Used to do both, w momencie, it's gdy now będziesz only miał going to 70 calculate resa na jednym physical przedmiocie? damage Też będzie without diminishing taking return? elemental damage. Bo jak na No. razie podali sytuację, gdzie będzie plus, jak będziesz miał 20 i dodasz 20 kolejne z drugiego itemu. Ale patrz, robią system taki z D2, koniec końców. Amulets already have all resistance, but rings No, robią D2 used to system. have two separate elemental resistance. They Nie no, can że have masz kapa na 70%, ale możesz go podwyższyć do 85 innymi efektami. No tak samo jak w D2, tylko że liczby zamienione. And in order to really make sure that your character can Że survive tak jak a w lot PoE of i the D2 elemental będziesz damage miał... that the monsters are going to be thrown out at you, you definitely want No to be able tak. to stack a Ale lot tak of było resistance. wcześniej, czy nie? There's a lot of options to get it. Nie. You get it through gear affixes, Wcześniej był paragon pojebany points, system, skill tree w którym nodes, rezisty prawie nie miały as well as znaczenia, consumables and variety of bo other mogłeś założyć przedmiot, który miał, nie wiem, 40% Let's resów, talk a little bit a podniosło about ci to reso the overall 5% impact w praktyce that na you're going to przykład. see as a player. A teraz to będzie First, działać most jak w D2 importantly, albo w PoE. resistances are going to matter a lot more in Season of Blood. They are just going to be a very important part of Resistances building your will be more character. You're complex, there is a definitely going puzzle want to look solve. try to cap up at that Kurwa, ale ja 70% stary, ja nie mark as you're kupuję getting tego, into the late game żeby and fighting those trzeba było dangerous liczyć monsters. kalkulatorem They're resisty, also to jest gonna be a little bit more idiotyczne. complex. Nie, There's a little bit of a teraz puzzle to solve będzie here taki with system hitting that rezistów cap. jak z D2. You're going to want to get Nie! Yeah, Teraz resistance resisty for mają sure. diminishing returna. You're definitely gonna want to carry out 20%. resistances as you're building your character. Nie, on mówił co było wcześniej. A, dobra, Let's talk a okej, little dobra, bit about jestem our idiotą. overall goals for the elemental resistance system. Zgadzam And I think się. it's important to talk about goals when we're talking about these really big systemic changes, because as we're going through and tuning a lot of the numbers and the balance of everything that's coming. Dobra, in Season kurwa, of ale Blood. się I mean, there's a zafiksowałem na lot in hejcie, Season of stary. Blood, obviously. Dzięki, Mejtonek. We are going to be looking at the tuning and balance of these systems through the lens of these goals. So if it turns out that some of our exact No to jest dobra tuning zmiana. isn't hitting these goals, then we're going Bardzo to be dobra. reevaluating them. And Tylko that's why we really wanna czemu share liczby our zmieniają, goals for zamiast these systems with zostawić... you. So the first one is that we want this system to have an endpoint. Players should Nie be chcieli able to mieć hit that identycznych do 70% PoE. cap at roughly Ale level to 80 oni wymyślili for ten most system w Diablo 1 i w This Diablo isn't gonna be 2. something that you're chasing up to level 100 and you need Chcieli się absolute odciąć best od possible Brewika. gear in order to hit this cap. Nie, It's to gonna be giga something that's głupie. very achievable for most players as they're getting into that late game around level 80-ish. Our second goal is that all players, even if they're not paying too close attention to this, Szczerze, Weź ja mieć rozumiem, kamerkę, dlatego weź mi 70... ciebie z czatu wypierdolę, typie już, bo kurwa tak spamujesz. this is a fail-safe to ensure Ja that powiem players ci will dlaczego, always have jaki some może być plus baseline tego, że z minimum amount of 70 na resistance, so they're not 75% getting max. completely destroyed by elemental damage if they're not Mniejsza really różnica między optimizing. osobą nieskapowaną a skapowaną, And finally, minimalnie, this is going to ale be a mniejsza. puzzle to solve for players as you're building your character, and there's a lot of paths to solve it. This isn't a situation where you need the absolute best possible gear to solve this. Puzzle to It's- solve, we give you a many lot of paths to different max. options. Use You can gear, get paragon, boxes of elixirs resistance to get... Paragon, To elixir, kurwa, to nie jest damage in żaden puzzle, particular po is prostu very important. musisz dodać do 70. And it's all about optimizing your character to find the best way for you to reach the resistance cap. Ciekawe, a myślisz, że wyższe world tiery będą... Gdzie mam dać kamerę, kurwa, cymbały? No tak jest zrobione, tak mam slajdy zrobione, że nie da się tego restreamować, no nie widzicie, że wszystko jest zajebane tekstem? And that's Mnie się really da. impactful, especially because the
Ale oni do tego powinni dodać system, że wyższe world tiery narzucają ci minus do resów. Zobaczymy, że tak będzie. Zaraz się dowiemy. What that means is, well, you're taking 5% less damage. You would have taken 100 damage, now you take 95. But if you're already at, say, 70% resistance at the cap, and you go up to 76% resistance, what that means is, if you were to take 100 poison damage, well, at 70%, you would have taken actually 30. But now, at 76, you're only taking 24 because you have 76% resistance. And that's actually a 20% damage reduction. You're gaining a lot more effective life whenever you add that extra cap at the end. So really getting to No that tak, cap no and im masz pushing więcej above the cap resów, is tym a great way to większe give znaczenie you mają better fighting procentowo od chance poprzedniego against some of damage'a, o these, tym gada. late game bosses who are all have these elemental effects, and these elixirs are going to be a key Spodziewam part się, of wiesz your czego? arsenal to take on those late Że game nie bosses. będzie kar resowych. Po prostu w domyśle Musisz dać do takiego wartości, systemu kary resowe. ale daj mi dokończyć. Yes, Adam, take it Wydaje mi away. się, że nie będzie kar resowych, ale będzie rebalans sprawiający, że będzie bardzo ciężko skapować na niższych difficulty, a przynajmniej tak to powinno wyglądać jak dla mnie. Że wartości Będą, a no Będą na tak, tyle rośnie niskie. z gear scorem, z item levelem. Cześć Halima. And the odds are high that we don't nail everything perfectly. But if you understand what we're trying to do, and we're more Too often players don't feel good when they drop. Updated nearly every unique in the game. Dobrze, bardzo dobrze. O kurwa. So now moving on to uniques, let's get into it. So Nie no, Diablo uratowany, we feel, Piotrek. and we've heard the feedback that they're Nie no, just ale not zmiany exciting dobre. enough for the Jak na game. razie Nie no, są dobre tak. zmiany. They're supposed to be really, really awesome and cool. They're just not hitting the mark all the time. Too often players really don't feel good when they drop, and really Tylko what, tutaj absurdem jest to, alarming że for oni me cofają personally się is do that zmian, when które they're unique for your build, and były they're banalne do good for that wymyślenia. build, let's say, like Oni a próbowali fireball wynaleźć sorcerer, koło na fireball nowo, sorcerer, jednak się and then okazuje, a że fireball tego się nie da sorcerer, we don't zrobić want i that, trzeba right? Like, we don't want that wrócić situation do to happen, utartych whether schematów, it's nie? unique effect No good oni enough or wprowadzają stats po on pół the roku viewer good enough. rzeczy, We wanna które make sure ludzie these are przez całą betę im exciting and mówili. awesome and attractive to get. I które powinny być na poziomie już designu gry przemyślane, nie? No. Not all of them, but pretty close. Takie, że jak jesteś ogarnięty w action RPG, to od razu widzisz i mówisz, kurwa, to nie będzie działać. Zmieńmy to. Increase tornado duration is in the stat. O, no i kurwa, tak to działa, stary fucking slashek, że jak masz unikalne itemy, które ci zmieniają działanie skilla, to jest unikalny przedmiot. A rarowe przedmioty takich rzeczy nie mają. Tak to powinno działać. Dokładnie tak to powinno działać. Bo to definiuje ci unika. I unik nie jest kolejnym zestawem statystyk, tylko jest edycją istniejącego skilla. To wygląda dobrze, to co pokazują. Bardziej, większe rozróżnienie. Oni już to w jakimś stopniu robili. Dobrym przykładem jest ten item z tronsami, unikatowa zbrojka. Kojarzysz? Ale rozumiem, że teraz bardziej w to idą. I to jest bardzo dobre. Dzięki Sinner za drugi miesiąc suba. This is really like actually updating the special thing that the unique does that adds to your player power. So the example here, a unique normally require hitting enemies from behind on O, patrz, wypierdalają te efekty, że masz efekty, które działają wtedy, gdy walisz Tylko- moba od tyłu we wtorek. Dobrze. Kurwa! Śmieją sami z siebie tutaj. Ale to ktoś to przekminił, że to jest bez sensu. So the first one is Fists of Fate. No. This is our favorite random item where everything's just lucky hit and chance based. One of the Pa, masz issues lucky with hit, this który unique miał is that, 5% because szansy a na lot of your coś. stats on your gloves are damage related. And Ale this one poczekaj, specifically zmienili to, że that Lucky Hit ma damage 10% power. szansy na We're otrzymanie taking one of the buffa na lucky hit 4 effects and sekundy. changing it to a new stat that doesn't exist anywhere else in the game. That's basically a chance to give you a damage buff for a certain amount of time. So now this will make up for some of that, not giving you... Aha, żeby przemyślane a unikaty w taki sposób, żeby był bardziej kompetityw względem rarów. Okej, rozumiem, co jakby powiedzieć. This is a rogue unique that's themed around summoning shadow clones to do damage. You can see on the left, that's the old version. The shadow clone damage range was between, 14 to 21%. No i teraz Now masz it's between przedmiot, który 31 ci już and 50%. definiuje Shadow Clona tak definitywnie. Next one, we've got Hellhammer. We've actually got a couple of things going on here. You can see here, first one is, again, increasing the stat ranges, the damage to burning enemies
goes from 14 to O, widzisz, czyli uniki będą... Będzie większa szansa na to, że zastanowisz się, czy dany unik jest dobry, bo ma bardzo duże widełki swojej idei, nie? Czyli jakby przedmiot, co ma ideę zwiększenia damage'a w płonących przeciwników, to teraz on zwiększa to o wiele mocniej, co może ci pozwolić zrobić zmianę buildu przy dropie takiego przedmiotu na płonących przeciwników, nie? So before Czekaj. it was that steel grasp launched 2 additional chains, which it's still doing and is pretty neat. And before it was A tutaj patrz, sprawia, że w chuj więcej obrażeń trzymają przeciwnicy. No to są dobre zmiany, kurwa. No buffy przede wszystkim, ale się nie dziwię, bo widziałeś tier listę unikatów Alkaizera? Tam każdy ma to samo. Tam tak jakby nie ma wyboru, nie? Znaczy on zrobił tier listę unikatów wcześniej? No. Każdy unikat, jaki może dropnąć na barbarzyńcy, ocenił na D chyba bodajże. Więc to są przede wszystkim buffy, dobrze. A nowy. So this first one is called Flicker Step. This one is basically when you evade through enemies, you're going to reduce your ultimate cooldown by a pretty chunky amount. So you can see here, as the player is evading through enemies, their ultimate cooldown is... O kurwa, jak robisz dodge'a przez przeciwników, to redukujesz cooldown sobie na ulcie. No. Kurde, szkoda, że jest The next one is cap Scoundrel's 10 Leathers. sekund. This is our new rogue unique. This one says that when you have inner sight active and you have that unlimited energy, then on cast, when you cast a core skill, you have a chance to spawn a random trap. And this Ja ci powiem trap tak, can also be death traps. moim zdaniem jest nadal za dużo elementów definiujących, tak And jakby, last but not least, co musisz one of my zrobić favorite ones konkretnie. is Dolmen Stone. This is for the druid, and it says that when you cast Hurricane and then you cast Boulder while your Hurricane is active, your Boulder will actually spin around you. Dla mnie to jest and spoko O, to akurat. jest fajne, And to jest yes, you fajne. can actually have multiple boulders Ale ten narogala, że jak napełnisz swój resource i coś tam zrobisz, to wtedy coś się dzieje. Alright, Moim next, zdaniem tu we're powinny gonna być talk about bardziej class takie improvements. efekty, So the że next stary part of twój our strategy fireball is nagle really się looking at odbija. the issues that the community's been talking about A with jak our dla mnie jest class miejsce na to i na to, nie? Before you actually jump in, 'cause I know A to we're na pewno, no. seeing the, Ale wiesz o co mi chodzi, żeby item już tak jakby u samej podstawy stuff and po prostu zmieniał kurwa działanie czegoś tak diametralnie. Tak jak to, nie? being 920. Że jak No to skastujesz jest Bouldera z zajebiste. Hurricane'em, Some of the unique to już się coś dzieje. I nie musisz tu spełnić warunku, że jeżeli jest środa i wypijesz kurwa kawę na śniadanie, nie? Yeah, I wanted to be clear. Yeah. Yeah, O, 925 to jest fajny is the efekt new i powiem ci, maximum, dużo takich bardzo range fajnych you can get efektów for your gear. było w tym 925 is the systemie. type power you can Jak to się nazywało? It's us clarifying. Kurwa, to jest od kolonoskopii te kamienie. 920, but it's actually 925. Malignant, W Malignantach, Hearts. no. Malignant Hearts. Make sure that people understood. Że dosłownie, powiem ci szczerze, ja się spodziewam, że oni nie chcieli tego zrobić od razu, a tak za No 3 dobra. sezony zrobią reaplikację tych efektów z Malignantów. Yeah, so here we're just going to give you Też a mi się tak preview wydaje. here, so you can now target farm uniques. And to be clear here, with these new bosses that we're adding in the Season of Blood, these are the uniques that the boss will be able to drop. Now, you can still get uniques from all content in the game. It's just a rare chance to get any of them, but you have a much higher chance to get these specific uniques off of these specific bosses. So here you can see a list. That was the first one. Next is Varshan here. So if you're chasing any of these, you know you want your Staff of Endless Rage or your, Mad Wolf's Glee as a druid. This is who you're going to be target Ale farming. poczekaj, Next we've got Lord Zir. So here's the list. We can stay here for a few seconds and just... Yeah, well, A Że nie, to chcesz są- farmić te unikaty, Dobra, no. to farmisz Tak, te tak, bossy. tak. Mhm. To są bossowie. Mhm. Bo tam jakiś item się nazywał tak jak lokacja, wiesz? I się przez chwilę zastanawiałem, czy kurwa do lokacji nie są przypisane itemy. No, nie, Warshan to jest ten ziomek, co go dodali właśnie w pierwszym sezonie. BC Nice. A właśnie to było 100,000 steps, nie? I zastanawiałem się, czy to lokacja nie jest. Yep, so this is the Beast in Ice. These are all the uniques you can get there. And then last one is Duriel. So here Azur Wrath, a lot of kurwa, the uniques przedmiot z here, by the way, D2. in Duriel are going to be new ones coming in for the season. So he's got a lot of pretty powerful ones. And then I są there's co, Uber Duriel uniki. będzie od Uber uniques unikatów? that have a higher Tak. chance to drop from him. So this is his loot table. Get yourself a Shaco. Jacyś inni ludzie zaczęli pracować nad tą grą? Tak wygląda.
They'll still be very rare, but you know, if you're getting Duriel on farm and you're killing them a bunch, you're probably going to be able to see one of them throughout a season. Most definitely we'll be able to see one if you're really farming on Duriel, and at the same time, you'll probably know a lot of people. Mi się wydaje, że Ale bardzo wiesz możliwe, co? że jakaś osoba decyzyjna została zmieniona po tym, jak zobaczyli, że jego, wiesz, tam decyzje są chujowe i że nie podziałały. No, Nie zdziwiło może tak mnie być. to. Ale dobra, widzisz, tu pojawia się pytanie teraz, Piotrek. Aha. Alright, No. so now let's get to the O, class dobra. improvements. So yeah, our strategy here was addressing issues with each class that the community is talking about. These changes are mostly unique to each Okej, to ja class nagrałem and kiedyś target filmik, specific pain points that dlaczego players are czarodziejka jest having. chujowo zdesignowana. What you'll be seeing here today, by Ciekawe, the czy way, się Właśnie o tym odniosą miałem do... mówić, nie? No. Czy wydaje ci się, że dodanie do gry nowych przedmiotów sprawi, że to będzie ciekawsze, gdy nadal będziesz grał tak jakby tą samą iteracją czarodziejki, która już istnieje? No właśnie, samo w sobie nie, ale zobaczmy No właśnie. zmiany. Ekwador 25 Dzięki Ekwador za 25 zeta. Zabijasz mi czas w drodze do Katowic. Kurwa, dzięki stare zapiwko. This means is that increasing your maximum life is going to make these effects stronger, and this is across the board. Yeah, I think this is a really important change for any kind of build that's trying to, you know, build really tanky. They want to build Fortify, they want to build max life, and previously, whenever Fortify was based on your base life, building more maximum life actually meant that it was harder to get your character fully fortified. Well, because you had more life to fortify through. And so with this change, you can see here in this example on the left, pretty much the same character, almost the exact same life total. Before, you would get about 368 fortify with this effect. And now the exact same effect, exact same character, now gets 677. So almost double amount. If you are building a lot of maximum life, like this character is, you're just going to see a lot more fortify values, which means it's a lot easier for your character to get into that. Czekaj, czemu jest napisane 15%, 1300... Nie... Ja też nie czaję, kurwa. No, Co zostało Wydaje mi się- zmienione, że nagle 15% daje ci, kurwa, więcej, daje ci 30%? Wytłumaczy ktoś? też tego nie Ja skumałem. celowo słuchałem i zastanawiałem się, czy to wtedy 15% nie było od bazowej wartości, a potem 15% czy nie jest od wartości finalnej twojego życia. Wydaje mi się, że stara grafika, no, że nie zdążyli zaktualizować na prezentację. Dzięki Ramazing, dzięki Owce za sub. Nie, mi się wydaje, że 15% wcześniej działało od twojego base life'a, a teraz działa na po prostu final health'a, jaki masz. Ale to tak się nie zgadza. Czekaj. A nie, dobra. Nie no, zgadza się, wtedy procentowo... Bo wiesz, na pierwszym, po lewej Okej, stronie dobra, zgadza miałbyś się. wtedy, wiesz, Czekaj, miałbyś zgadza się 3000... matematycznie. Zgadza się matematycznie, powiem ci dlaczego nie kumałem. Bo na środku była graficzka, 15%. gdzie było napisane, że 15% to 1300. I dlatego byłem skonfundowany. Bo tą okej. graficzkę wzięli jakąś, wiesz, no nie wiem, chyba starą pewnie po prostu. We're going to bring it back to that normal realm where everything is. So in the Season of Blood, we're really looking at three situations here where this happens. Sometimes builds and playstyles can just dramatically be outperforming others. Another one is fixing unintended interactions that result Dzięki, in Janek. outliers. These are usually like bugs or other things like that. And then designs, and this is kind of future-proofing, but we're looking at designs that have the potential for infinite power scaling. So that going forward, particularly when we're adding leaderboards into the game, we really want to make sure that the power levels of things isn't too out of whack, and particularly for too long of a time. So we're going to be more committed to looking at these things more often. So in the Season of Blood, we don't really have too many of these, and to be clear, the overwhelming majority of our changes are going to be buffed. Czyli nie chcą infinite scalingu mieć. To get ahead of first to make sure that those power levels. Chcą, żeby był jakiś cap wszędzie. So the first one is Necromancer. If you've played a Ale Bone powiem Spear ci- Necro, you probably saw this coming a little bit. Powiem ci, że na przykład w sezonie pierwszym oni mieli rację, że generalnie poziom graczy się wzmocnił względem gry, tylko oni przede wszystkim to dostali taki drawback jak dla mnie ze względu na te nerfy cooldownów i nadal nie rozumiem czemu je zrobili, bo wydaje mi się, że to był chyba jedna z najgorszych decyzji jakie kiedykolwiek popełnili, nie wiem czy oni się wycofali z tego Ale patrz, kiedykolwiek. nerfią na nekromancie jednego skilla. We're also reducing the Bone Graph Legendary Paragon node max essence per stack a little bit. You're still going to be able to get a ton of maximum essence in the game,
but we're just bringing these down a little bit. And then the next two, these are going to be kind of themed. We've got the Barbarian, the Supreme Wrath of the Berserker. This is the one where while your Wrath of the Berserker is active, when you spend Fury, you get a damage bonus on Berserking multiplicatively, and this could scale infinitely, and now we're just adding a cap to it. And then the next one, similarly for the Druid, the aspect of the Rampaging Werebeast, the crit strike damage bonus is now going to be capped at 200%. And again, these numbers are still really high at, 100 and 200% multiplicative bonus damage. We're not really looking to just, nerf these things to the ground or anything. We're just making sure that there's a cap on the maximum amount you can get, so that in the future when players, it lets us add things like increasing the duration of these or making an infinite duration or doing other things like that that we wouldn't be able to do if these were just uncapped forever. All right, so now let's get to specific classes and kind of the cool things that are coming. Aha, dobra. Klasy. Paragon boardy na barwy im się nie podobają. We're going to look here at one example, and we've changed quite a few of these. This is the Decimator Paragon node. Dobra, widzowie, wiecie co jest najbardziej pojebaną rzeczą, jeśli chodzi o Paragon boardy? Paragon boardy nie mają żadnych ciekawych decyzji. I wszystko bierzesz z Excela. Po prostu Wydają jest się liniowa patologiczne. progresja. No. Tak, wydają się patologiczne, a w praktyce jest dużo Jest jedno ciężej. rozwiązanie i tyle. Tak, jest I dużo każde ciężej na pozostałe... pałę zrobić tak. build w D4 dobry niż PoE. Tak, to prawda, absurd. zgadzam się fest, bo ja sobie zrobiłem fajny build do czarodziejki i nagle się okazało, że muszę zmienić kolejność ustawienia boardów i pójść inną drogą, bo wtedy mi się inaczej będą te pasywy aktywować, nie? Bo poziom statystyki aktywacji jest zależny, na którym boardzie to działa, no nie? W sensie, którym boardem z kolei jest. I tutaj się tak jakby nie da tworzyć samemu zoptymalizowanego buildu. Nie, to prawda, to jest niemożliwe zrobić dobry build w D4 bez Excela. Optymalny, nie dobry, No. optymalny. And so sometimes you'd be motivated to, turn around and attack and not hit the enemy directly because you want to hit him with the explosion and not your normal hit. Now it's just gonna cause the quake to happen, but it just increases the damage of the base skill, and then the quake and the base skill just do one source of damage. So now you're not motivated anymore to do any strange behavior. Next one, let's talk about the sorcerer. So Incinerate is getting a pretty big buff here. The ramp up time, so for those of you who don't play, or play Incinerate. Dzięki Ragnar za 4. miesiąc. O, to jest channeling skill, nie? To jest ten promień taki, czy nie? Chyba tak. Tak, nikt go nie grał. No. On musi mieć bardzo No bo 4 porządne sekundy się buffy. kastował. No. No teraz się szybciej stakuje do maksa. Next one, Enhanced Frozen Orb. We buffed this so that now it grants additional explosion damage against elites. This includes bosses as well. So normally, Frozen Orb damage is kind of a big AoE damage, so it's single. Czyli tak to próbują przebudować, żeby powstały inne buildy. Buffują najsłabsze skille. Jest dobrze, kurwa. Tak. Nie nerfią silnych, tylko buffują te najsłabsze. No i 30% więcej na elity damage od Frozen Orba to jest dużo, nie? Jak to wyjdzie liczbowo, to ciężko określić. Albo 2 razy przy Incinerate. Oba to są skille, którymi chciałem trochę pograć, ale były ciężkie, żeby działały dobrze, no. Alright, let's talk about Rogue a little bit. Now, so unlike maybe the Ty kurwa, jak to są całe zmiany na klasy, to nie jest wystarczająco. A powiedzieli, że to całe? Nie, chyba nie. No kurwa. Wydaje mi się, że nie. The one area that we saw was with basic skills. Pretty much every rogue build Cześć, Tytan. was running Puncture. Now, Puncture is a great skill. It does a whole lot of really cool things, but basically the other 4 basic skills were just not seeing really any use at all. And there was a variety of reasons there, and so we have taken a look at the 4 of those to update them. Mainly looking at I powiem ci szczerze, nienawidzę mechaniki Lucky Hitu. Rozumiem, Ja też nie. czemu ją W sensie, dodali. problem jest taki, że Lucky Hit, nabijasz Lucky Hita i potem masz kurwa szansę, że jak jest Lucky Hit, to masz szansę na coś. Mnie to giga irytuje, to jest idiotyczne. I Lucky Hit, każdy skill ma inną wartość, nie? Wiesz, do czego jest w chuj podobnym problemem do rozwiązania Lucky Hit? No.
wiesz jak jest, pokazywali Cast When Shocked na przykład na Paweł Excel 2. No. Widziałeś, że tam na przykład zależnie od tego, jak długi cast time chyba bodajże, ma skill, którym szokujesz, to tym szybciej ci się napełnia pasek, że tam ci się coś wykastuje, takie triggery. No. Wydaje mi się, że to rozwiązywali w GG bardzo podobny problem, co Lucky Hity, a mianowicie, że masz jakieś proki czy triggery i jak to zrobić, żeby skille szybkie nie dominowały zawsze skilli wolnych. I ten dodanie Lucky Czyli masz Hita, modifier, no okej, czaję. no dodanie Lucky Hita miało rozwiązać ten problem w D4, ale problem jest taki, że to jest takie incomprehensible, to jest Nie, to niezrozumiałe nie dla bardzo nie śmiertelnika. rozumie, no, Lucky Hita. No. Bo to jest Że- tak, że masz, boostujesz te szanse na Lucky Hita na girze i w skillach. Każdy skill ma innego Lucky Hita, a potem Lucky Hit ma triggerować rzeczy, bo sam z siebie nie triggeruje nic. I potem ten efekt triggerowany ma szansę na striggerowanie się, gdy jest Lucky Hit. No, kurwa, nie wiem. Jest zjebany ten system. To są, ale właśnie to jest ten problem, że w Diablo 4 te rzeczy są bardziej skomplikowane, stary, niż w PoE, niż w Diablo 2, a nie są finalnie ciekawe do liczenia. No. Dzięki, Radamenes. 20% buffa na krukach to nie jest wystarczająco dużo, Imo. Nie, no tam je buffują w paru miejscach. No, buffują mu active damage i passive damage. I I kryt. kryta o 3%. Bazowy kryt. Ale one jest totalnie ssały pałę. No ale to jest już, to nie jest 20% buff, to jest już tak ze trzykrotny, stary. No nie, no to nie jest trzykrotny, kurwa. To jest Znaczy, zależy od 30% ilości buff. kryta twojego. Waiting to reach chat after this. Ale kryt nie działa, stary, tak jak w PoE, że jak zbuffujesz bazowy, to ci modifier się zmienia. Kryt jest liniowy w Diablo 4. Basically now that passive is baseline, so now they can't get hit for more than, so much of their Okej, fair. life without, having this. Wiesz o co chodzi, bo ty Za dużo przekminiłeś, się że w PoE jak o nagrałem. 3% zmienisz bazowy kryt, to nagle ci cały modifier się zmienia, ale nie. To był, za dużo się w PoE nagrałem. Dobra, idę po wodę, szybciutko. Bo muszę popić witaminki. 100% więcej basic attack damage'a na golemie. Attack damage is getting doubled. We're insane. But yep, so it's going to get a lot stronger. Your blood golem and your iron golem's active damage is also going up. The blood golem by 55%. The iron golem slam is going to be 15% better. Also, many of your minion paragon no damage values have been increased. So that scaling. Przegryzłem witaminkę i jest ohydna w środku. Fuj. Cold Bringers aspect. This one used to say that your cold skeletal mages could cast Blizzard. Kind of made sense thematically. Cold mages, Blizzard, cold things. O, to jest fajne. But now we're opening To this jest up to fajny more item. builds. So now Że twoi szkieletowi magowie co 8 sekund kastują Blizzarda. I to są rzeczy, które bym chciał widzieć w tej grze. Żaden kurwa efekt. Po prostu masz skeletal maga co 8 sekund kastuje Blizzarda. Zgadzam się. Zwykły liniowy, Ej, a fajny wiesz- dodatek do magów. A wiesz, że dosłownie rozmawialiśmy kiedyś o tym, jakie byśmy dodali unikaty do D4? No. Powiedziałem, że dodałbym unikat dla Necro, że szkieletonowie kastują jakieś spele. Kurwa, nie mów tego, bo wyjdzie, że mamy NDA, że my im wysyłamy te pomysły. La 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 la. Kurwa, weź nas nie doksuj. Było tak. Alright, so let's talk a little bit about the damage bucket changes. And when I refer to damage buckets, I'm mainly talking about critical strike damage, vulnerable damage, Ej, and to jest giga overpower zabawne, bo tu serio wchodzą zmiany, o których mówiło się od samego początku. and critical No. strike damage were different buckets, and mixing these two. To usiadł do tej gry ktoś, kto zagrał w hack and slasha. Multiply all of your critical strike damage by all of your vulnerable damage, and you just get more than the sum of your parts, like dramatically more. Poczekaj, Malignant to jest poprzedni. Mówi jak działało. For basically every single build in the game to play was to stack critical strike damage, was to stack vulnerable damage, and then just
make enemies vulnerable, and then crit them. That's how you did most damage. Czyli jeden damage modifiował drugi, co dawało absurdalne wartości. Tak? Tak. No. Ale źle to przedstawili, bo jeżeli miałeś bonus critical damage na vulnerable damage'u, to nie była dwukrotność paska, tylko to się multiplikowało. Tak To się było. potęgowało. A tutaj tak to zestawili, jakby był po prostu większy. Wiesz, o co mi chodzi? No, ale niech pokażą Oni nowe. dodali te wartości, one się powinny przemnożyć. A there is cap per bucket? Critical strike damage, vulnerable, and overpower as well are going to be different buckets, but mixing them will only give multiplicative damage bonuses capped at a certain amount. So if an enemy is vulnerable, you're going to deal 20% more damage to them. And doesn't matter how much additional plus vulnerable damage you get. Wiesz co, moim zdaniem vulnerable jest totalnie do wyjebania z hack and slashy. To jest idiotyczna statystyka, która nie powinna istnieć nigdy. Multiplicative damage. A jak mi samo w sobie vulnerable nie przeszkadza, powiem ci, takie vulnerable jak tutaj, nie? Skapowane, to możesz sobie myśleć jak na przykład szok w PoE. Ale nadal chcesz to grać. No tak, w PoE też, jeśli tylko jesteś w stanie Ale w zmieścić PoE sobie szok, szoka, PoE to szok nie dodajesz. jest dostępny na każdym buildzie, nie? No tutaj też może się okazać, że A tu jakaś jest! vulnerable był wymagany na każdym buildzie, gdy mogłeś go zamiast 20% wyskalować do na przykład 150. Ale nadal No bo go wtedy będziesz chciał jest zeskalować do no-brainerem. 20%. A w PoE po prostu nie Zobaczymy. masz możliwości osiągnięcia szoka na każdym buildzie. No, Znaczy no jesteś. masz, No ale właśnie, kurwa, chodzi o się to, żeby nie... opportunity cost był na tyle duży, No tak. żeby się nie opłacało. I teraz pytanie, czy na przykład jeśli na sorce byś musiał grać frostnowe, a daliby ci wystarczająco dużą motywację do spekowania, nie spekowania się frostnowe przykładowo, no to nagle masz decyzję. No, da się to na pewno zbalansować numerycznie, ale czy to zrobią, zobaczymy. Ale to jest za mało Natomiast- skilli, żeby stary takie coś zrobić w Diablo. W sensie A to dokładnie już jest tak jak naprawią mówisz. Ale to już Dokładnie. naprawią w dodatku, więc już nie martw się, bo dodadzą nowe skille wtedy. Siema Dawid. Cześć medal. Whatever damage you would deal, and we're going to multiply it by 1.5 because it's a crit, and then we're going to take that result and multiply it by 1.2 because the enemy is vulnerable. And that's why the 50% and the 20% combine to 80. It doesn't combine to 70 because you're multiplying them together. Like I said, so you still get some. Ty, ale muszę synergy powiedzieć, where it's greater muszę than the sum of pochwalić the ich za jedną parts, rzecz. but no longer Że than kminią 150 matematykę. and the full Wiedzą, jak to 200, działa. we're just always gonna take Tak, the i 50 and the powiem 20. ci, spodziewałem się, że większość tych reworków A bit wyjdzie more, dopiero na pierwszy dodatek. Scaling will be a bit more consistent. Tak across więc crit and vulnerable, Blizzard- and W sensie you're not gonna be in przedefiniowują, stronę poszliście. przedefiniowują matematykę bardzo mocno i to jest, która jest takim podstawowym fundamentem działania hack and slasha. But it's not going to be the best in slot for every single build every time. To prawda, tak jest. Ja się fast zgadzam. Ale ja muszę powiedzieć, że tak jakby zmiany, które nadal zobaczyliśmy, nie sprawią, że ta gra będzie ciekawa do grania w obecnym stadium. To jest problem. Znaczy, bo są jakby... Fan przychodzi z paru płaszczyzn, nie? I na przykład możesz Oni- sprawić, że każdy skill w grze będzie viable i fajny i to sprawi, że gra będzie lepsza, ale nie poprawi jej replayability na tyle, żeby Dokładnie. chciał farmić na maksie. No. Oni tak jakby, w sensie, żeby hack and slash działał, masz kilka fundamentów, które muszą być dobrze położone i oni naprawiają teraz jeden z fundamentów dopiero. Tylko, że nadal potrzebujesz mieć kilka innych fundamentów, które się połączą w całość, nie? A wiesz, że w fundamentach jest fajny filmik, możesz sobie potem obejrzeć, jakbyś chciał? Tak? Godzinny wykład Chrisa Wilsona o podstawach robienia action RPGa. O Gdzie kurwa. przedstawia fundamenty. Widzisz, jestem ludologiem, ja tego nie muszę oglądać, żeby to wiedzieć. A chcesz obejrzeć? Może sobie obejrzę potem, no. Dzisiaj nie Morphling. So, again, our goal is not to make you weaker.
No, musimy Zajf to obejrzeć. A, ja Zajfowi wysyłałem i chwalił. No, mówił, że w połowie już jest. My dzisiaj z Zajfem itemy, kurwa, i FX-y wrzucaliśmy do projektu Szakal, ale kurwa, fajne rzeczy dzisiaj robiliśmy w festach, się zajarałem, że się na to prawie spóźniłem. Czy dałoby radę przesunąć czat na dół ekranu? Nie. Gdzie tego nie przesunę, to jest źle. First and foremost, we really want players Okay, to be we want rewarded players- for investing okay. in the primary vector of damage. So for example, if you're a blood necromancer who really likes to overpower enemies, you're going to be rewarded for investing in plus overpower damage, as well as other Ale też nie tanky lubię stats takich To mi się hardcore nie po podoba. tyle. Stakowanie jednej rzeczy to nie jest fajne. And then once you A ja się, kurde, ja się boję właśnie, że problem może być taki, że faktycznie każdy build może będzie chciał równo mieć kapa jak najszybciej każdej z tych statystyk. To w sumie nie, no bo nie, na każdej postaci nie ogarniesz overpowera. Może Nie no, przesadzam? tutaj Okej, mówią, może będzie że- okej, zobaczymy. Tutaj mówią o tym, że chcą nagrodzić gracza za inwestowanie w swój główny wektor damage'a. I to się zakończy na tym, że jak twoim głównym wektorem damage'a będzie overpower, to kurwa ty będziesz stakował tylko overpower na każdym możliwym itemie. I to nie jest dobre. Nie no, Nie ale o to po chodzi. co? Skoro każdy overpower po 50% będzie zwykłym increasem, a nie multiplikatorem, to równie dobrze możesz wziąć inny właśnie wektor damage'a po prostu i stakować increase kolejny damage i tak próg. No, więc wydaje mi się, że nie będzie tak źle, jak mówisz. So last but not least, we're going to talk about making it a bonus, and I'm going to kind of expose a gap in our armor here. What we were really afraid of when we were looking at doing these changes is that in a vacuum, if we did this and nothing else, we think that it could be a negative experience to the game, kind of what Charles alluded to. What I'm terrified of is that we do these Aha, changes and the przedefiniowują reaction wartości is, wait, mobów. you're lowering my damage and you're making it less rewarding to try and build crit and vuln. This is awful. I hate it, right? Czyli są świadomi tego, że zmiany matematyczne, które wprowadzili, mogą sprawić, że postacie będą słabsze, więc przedefiniowali wszystko wokół. Powiem ci, trochę żałuję, że oni od razu uderzyli w ogóle w tak duże cyferki, nie? Że oni już na release gry Tak, już waliłeś po 100 milionów hity. No, to jest trochę niefortunne. Trochę bym wolał, żeby endgame'owy build na release gry jednak się trzymał jakichś sensownych liczb. No, To koła oczywiście. powiedzmy. Kurwa, no co ty, to już jest dużo. 100 koła na taki giga level 100 ubrany w blisy. So here's the other big part of our updates. We're adding effects to kind of give that scaling back, but instead of having it be baseline, we're going to do it through player interaction. So if you remember before, that little graphic of like, the crit and vuln was really high and the other player power was down below. How are we bringing these things together? Well, we're going to bring that player power up for the other builds through these kind of designs and effects. So the goals with these changes before we get into them are twofold. The first is we want to add some multiplicative power back to the player, but in a more interesting way. Because as we mentioned before, we are removing multiplicative power by capping it with crit and vuln. So we want it now, like the upside of that is that we can actually give it back, but we can do it now in choices that you make as a player Tak jest, rather than chomik, it no. just being an underhood thing about how the game works. And then we also want to try and make the itemization experience better, particularly in the latter portions of the game. We want the stats you chase on your items kind of be more tailored to your build and be a little bit more To interesting. co, robisz 24 godziny? 17? No, stream skracany robię. Try and make your stats and your gear and how they mix with your build a little bit more interesting. So now let's go through an example. Ile złotych za minutę skrócenia? Nie wiem. These kinds of effects are what we added kind of all over the place. Jeszcze nie liczyłem tego. Muszę to obliczyć odpowiednio. So on the left here is the old elemental summoner Paragon node legendary, Paragon legendary node on the sorcerer. And before it basically said, we want you to put all the conjuration skills 10 zł za minutę. And when you do, they have reduced cooldown and mana cost per skill you have. This is your Hydra, your Ice Blades, and your Lightning Spear, right? We have one for each element. Now you're still going to get that. You can see on the right, this is the Season of Blood's design. You still get reduced cooldown and mana cost, but now we've given you a goal to chase and a way to multiplicatively scale their damage. So the way it works here is that those conjuration skills are all going to deal multiplicative more damage based on the total amount of your bonus damage. O kurwa, to jest dobre.
So here you can see, and I think these numbers actually match to what the current bonus is. So what we want you to do here is you go to your character sheet and you're like, okay, I want to get bonus damage to fire, lightning, and cold. These, you know, are like your plus fire damage on your gear. A, zasłoniłem. Right? Normally these stats aren't very attractive, but now To they're going to sprawia, że masz notkę, która ci każdy bonus damage daje na damage, który liczy, że jest more damage'em. Że to jest na koniec. The other really neat thing about this is that it makes your Paragon board or Paragon nodes, and even we can make items or other effects more interesting, where we say, hey, you know, To prawda, dobrze mówi. I inne takie notki sprawiają, że mają wyższą wartość teraz. Bo zwiększenie nagle, jak nie wiem, masz cold build, to zwiększenie czegoś, co ci daje cały non-physical damage i ci zwiększy też fire i lightning, przekładać się na... Ale to też w sumie w żaden sposób chyba nie rozwiązuje największych problemów z Paragon Boardem, nie? Sadgę. Siema, dopiero wbiłem na streama, powiedz proszę jak zmiany w drugim... Dobra, słuchaj stary, 1100 osób właśnie ogląda, streamuję z drugą osobą, ale szybko ci robię podsumowanie, bo właśnie wbiłeś na stream. Reszta poczeka? So this was a stat that could appear on your gear. Usually wasn't very good. No one really tried to chase it. But this says that now your ultimate. Dobra, to Piotrek, poczekasz, okej? Dobra, czekam. And when you cast your ultimate, that multiplicative damage will apply to all of Ej, your miły skills gość for tego Kiszaka, nie? So Faktycznie. this kind of enables a complete new Przerywa build wszystko, with the rzuca, rogue, where you żeby wanna spam, koledze you know, pomóc. Widzowi arrows, wytłumaczyć. whatever ultimate you can as often as you can, because even just using the ultimate is gonna Nie no kurwa, jak na razie to są same dobre zmiany, nie? Naprawdę, tu nie ma się do czego przyczepić. Te rzeczy mają Nie sens, ma. o których mówią. Nie ma. Ej, a proszę, zrobisz taki film, że Pochwalić przyszłość wszystko, że... Diablo 4 wygląda obiecująco. Dawaj, zrób taki film. Okej. A potem nagram, dlaczego mikrotransakcje są świetne. Ej, ale ja kurwa jestem w szoku, nie? Tak jakby wszystkie elementy, które wymienili, są kurwa bardzo dobre. Tylko nadal jest ten problem, że one nie sprawią, że ta gra jest ciekawa. Oni mają jeszcze kilka innych platform do naprawienia. Ale gdyby zrobili 8 takich update'ów jak ten, Tak. rozwiązywał jakiś To problem. gra byłaby ciekawa do grania. Dlatego na sezon 10 to już będzie banger. 7 sezon rozpierdoli, stary. Czekaj, co tu piszą? 2 nowe Paragon glyfy per class. Okej. Nienawidzę Paragon glyfów. To jest idiotyczna mechanika, stary, z Diablo 3, tych kurwa Elite Gemów, czy jak to się nazywało. To jest totalnie do wypierdolenia. Jasne, że tak, Cruiser. Nie, ja chwalę. Nie no, to nie jest ironiczne, co my mówimy. Serio, no to są dobre zmiany. Tak. And again, we're planning to do more of this kind of design in the future. I think it's very interesting and yeah, so here's going to be some examples. Ej, Piotrek, bo jak to u mnie wleci na YouTube'a, to mi ludzie często piszą, że kurwa ludzi nie ma 8 milionów na świecie. Ile jest ludzi na świecie teraz? Kurwa, bo ludzie żyją przeszłością. Faktycznie jeszcze parę lat temu, może paręnaście, Było 7 7, milionów ludzi na a już świecie. jest 8, nie? Ale tak, no przecież populacja się rozszerza, niedługo będzie nawet 9 milionów. Czy już jest 9 milionów? Już jest, no. Już w Polsce nawet 40 000 osób przebiliśmy. Tak? No. A skąd ty wiesz, jak ty mieszkasz w Rumunii? Kurwa, powiedzieli mi widzowie. Okej. No jak ufasz widzom? Ej, a Warhammer 40 000 to jest inspirowane Polską? 40 000? Tak, no. Okej. To jak pisał to Sapkowski, nie? No. To właśnie stwierdził, że to będzie takie krzywe zwierciadło do Polski. No. Krzywe zwierciadło, to był chyba taki program na TVN24. Mógł być, no. No tak, no 1/40 Polski właśnie mój stream ogląda. Czaisz to, Piotrek? A każdy widział na świecie film Konopskiego, niektórzy to nawet 2 razy. 2 razy, no. A czaisz, że mnie każdy w Polsce subskrybuje? Ja pierdolę. Warhammer 40 000 to książka o zarobkach rocznych Polaków, tak.
by far our largest one yet, for sure. In fact, I think if you add up all our patch notes beforehand, this one ends up like being like half of like all our prior patch notes combined. So it's pretty significant. It was a lot for us to do. Yeah. So patch notes will end up going live here. Patch notes to już wszystko? będą. You can check it out on Diablo4.com. Ej, ale kurwa, to miało trwać godzinę, trwało 60 minut, stary. Miało chyba nawet 40 2 godziny. To 200 minut, a trwało 60. No. Kurwa. Is actually going to be coming out after season 2, but before BlizzCon. But we did want to actually cover what would be in patch 121, and we also wanted to talk about how future content pieces, like within season 2, we're going to be constantly updating and adding new features. Dzięki Turkson za drugi miesiąc. Training dami dodają. O, kurwa, masz to w PoE? Nie mamy. No jest to kurwa, odinstaluj PoE i wracaj do Diablo. Przejebane, stary, na PvP se musisz testować wszystko. Dzięki Smoken za Primika, bardzo mi miło. Ale jest też o wiele bardziej zwarty kontentowo ten update. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli oni faktycznie to tak szybko zakończą, to może ktoś im może dostali feedback wewnętrzny, bo to miało trwać 2 godziny. Może dostali feedback wewnętrzny, że halo, słuchajcie chłopaki, ostatnio to było takie przeciągane, że weźcie to, spróbujcie skondensować. Nie wiem, nie? Oni moje streamy oglądają normalnie. A to może dlatego ja mam 40 kilka tysięcy subów, bo mnie kurwa z Ameryki subskrybują. No bo w Polsce to jest niemożliwe, że mnie 40, tam chyba 6 tysięcy osób subskrybowało, no. Skoro w Polsce jest 40 tysięcy osób. Towards the end of this month, we'll have that. We'll talk more about that. There will be patch notes associated with that update. And of course, we'll have more updates to Season 2 that we'll be talking about at BlizzCon. So you should make sure to check out BlizzCon if you're going, or if you want to go, you can still grab a ticket. And of course, we also yesterday announced the Kiedy jest BlizzCon? Za miesiąc? 3 listopada, jakoś tak? I cały będzie darmowy do oglądania? Nie mam pojęcia. Oglądamy? Można to No streamować pewnie. wszystko? Kurwa, nie wiem, ale się dowiemy. Nielegalnie musimy to zrobić. Na kiku. Nie będzie się dało, ale my zaryzykujemy wszystko. No. And that is included in this, and it also has some really cool mounts with some cool effects and mount armor and everything. So, but that is available on the Battle.net shop now for, and that is the BlizzCon collection. Cool. We have some. Ktoś mi napisał, że MKR nawiązał do Nadina w komentarzach i chciał uderzyć w szczepionkę. Co? MKRL jest antyszczepionkowcem? But we'll be answering questions on Twitch chat. But the first question I know that we've heard a lot about is what are your plans for like underperforming skills? Because it's been something that you know. Ej, nawet Q&A zrobili kurwa giga szybki. It's something that we've. No teraz zaczynają. Ej, może to będzie foliarska teoria, ale może najlepszą rzeczą, jaka może się stać dla Diablo 4, to jest wypierdolenie Fergusona i Shelly'ego. Nie, czekaj, kurwa, ja wiem co się stało! Widzowie, ja wiem co się stało! Kurwa! Wiem odkąd zaczęły się pojawiać pozytywne zmiany w Diablo 4. Od kiedy? Od kiedy Ferguson jest na urlopie? Wyślę ci, stary, na tym. A to powiedz! Zatrudnili Chrisa Wilsona! No zobacz, pokaż na swoim streamie. Zatrudnili w Blizzardzie gościa, który się nazywa Chris Wilson. Zobacz na niego. Zatrudnili go, takiego chłopa. Kurwa, rozumiesz już, dlaczego to wszystko działa? Bez kitu. Chris Wilson, Production Director D4. To jest, kurwa, Divergent Chris Wilson, Anomalous Chris Wilson, jak z PoE są te, wiesz, alternate quality. No. Tak.
Alt quality Chris Wilson. Alt quality replika Chris Wilson. Zatrudnili chłopa i nagle gra działa, słuchaj. Reasonable expectation. I don't know if it's very healthy, right? I think there's something attractive. Ale ja mam inną teorię. No. Może została odpowiednia ilość skinów kupiona i zaczęli naprawiać grę, bo mają z czego teraz. Może. Może. Widzowie, udało się. Przekroczyliśmy próg skinów, który trzeba było kupić, by naprawić grę. Kind of fall short, right? It's not just always a matter of numbers, right? It's not just just crank up the damage on it. If the damage is crazy, of course it'll be usable, but that's not the right answer. Corrupted Chris Wilson. Sometimes, we talked about puncture earlier today on the Rogue. Filmik z Diablo dzisiaj jest top 1. Możesz oglądać fajne filmy po angielsku. Zajebiście. Widzowie, uczcie się angielskiego, jak ktoś nie umie. I wiesz, jak są te różne takie verses, jakieś multiversum, nie? Że tam No. jest 1000, nie wiem, Ricków Sanchezów, Spider-Manów i tak dalej, różne gry, filmy mają jakieś takie z uniwersa. To ja mam taką teorię, że właśnie Wilsonowie są przez uniwers zmuszeni by pracować przy Action RPG-u. Na przykład przy Diablo 3 był Jay Wilson w ogóle jeszcze, nie? Bo jak nazywasz się Wilson, To to musisz. w tym albo innym świecie musisz pracować przy Action RPG-u. Ej, a mi ma widz innej napisał, że w Ameryce jest 10 000 Polaków i pamięta jeszcze o polskich miastach w Brazylii, czyli jakieś 3000 i jestem w Szwajcarii i tu jest multum Polaków, więc licząc wszystkich Polaków w Polsce, to jest szansa, że 60 000 subów dam radę wbić. Że starczy Polaków na ziemi, tyle. No to jeszcze daleko masz do kapa. To essa. A potem, po kapie, to już będą tylko increase. Każdy kolejny widz będzie dawał ci tylko increase bonus do zarobków, a nie more. Potem też trzeba czekać, aż się nowi urodzą. A ty wiesz, jak kurwa dużo jest komentarzy u mnie od ludzi odnośnie tego? Nie ma nic lepszego niż taka rozmowa. No wiem, widziałem to. Dani, dzięki za Twitch Prime'a. O, dobrze ktoś mówi, że Czesi jeszcze mogą subować, bo trochę rozumieją. Ej, a ty zostałeś już turbo partnerem, czy jeszcze nie? Nie, dopiero w przyszłym miesiącu. A, okej. Iwan, dzięki za Twitch Prime'a. Dani, dzięki za Twitch Prime'a. Diablo 4 to pierwsza gra z systemem Donation Goal. No. Oni Kickstartera zrobili, ale wewnętrznego, na skiny. Jezu, Ace, 44 lata suba, ale jaja. Dzięki, stary, za trzeci tier znowu. Dobra, Piotrek, to widzisz, jakie są zmiany. Zmiany są dobre i oboje się zgadzamy z tym, nie? Tak, zgadzam się. I teraz powiedz mi, czy drugi sezon jest warty zagrania? Drugi sezon będzie lepszy niż pre-sezon i niż pierwszy sezon i jestem tego pewien. A to, czy to oznacza, że to jest wystarczająco dobre, żebyś chciało ci się grać, to już każdy musi ocenić samemu. Będzie lepiej niż było. Tego jestem pewien. Ale to nie jest mój wymarzony action RPG, ale... A ja powiem inaczej. Gra mechanicznie jest lepsza, ale wy ją macie przeruchaną, przez co znowu będziecie robić to samo w bardzo dużej mierze, no nie? Tutaj tak jakby ten core rozgrywki, jeśli chodzi o wbijanie levela, o upgrade'owanie postaci, jest nadal bardzo podobny. Są zmiany w unikalnych przedmiotach, są zmiany w farmieniu endgame'owych przedmiotów, ale mi się wydaje, że to nie wynagrodzi w ogóle tego początku, żeby ci się chciał wbić pierwsze 50 poziomów w starym systemie. Levelowanie jest tragiczne, to prawda. Że jak grałem ten pierwszy sezon, to te pierwsze 50 poziomów to była tragedia. No nie wiem, ja tu widzę znowu taki sezon na między 2, 5, 7 dni maksymalnie rozgrywki, a potem wracasz do czegoś innego. Będziesz grał drugi sezon? Ja myślę, że pogram za 2-3 dni. Okej. Uniques for these bosses here, so you'll know like, hey, if I want to get a Tempest Roar on a Druid or something, I can actually
farm Duriel and have a better chance of knowing that. They still- Yeah, I wanted to clarify. You can still get them in the other parts of the game. When you finish Ej, a Nightmare dawaj, Dungeon or farmimy Delivery, you can still drop off Harlequin mobs Crest and Zuber then, Duriela. Nightmare Dungeon rewards, Speedrun. you have Helltide, all those things. Speedrun. Just Jak doing Nadine, this, you have a higher 60 chance to godzin get this albo goli brodę. To co my golimy Let's see, po we 60 have, godzinach do szlaku? Dzięki, Ulwar. question from Sock Dzięki, Ulwar. Developers. O, Will we be zajebiście, seeing Zajf. more support or basic focus builds this time around? O, I don't Like know what basic that means. skills? I guess so. Yeah, basic builds. Yeah, Basic skill builds. Yeah. gadają o tym, o czym there's mówimy. Not as much support for like building your entire build around dealing damage with basic skills. Plecy That's golimy. not something that we have a ton of support in the game for right now or in Season of Blood, but it's definitely something on our radar. Is like, hey, this is a cool idea of making your basic skill kind of Czyli turning on its head, right? chcą Basic coś skills z tym right now are zrobić, a bit more mówią, że to jest setup, cool idea, ale type of skill. That's definitely design Jakie było space that pytanie? we're looking Powtórzysz? into and- Bo mnie minęło. o basic skillach, czy chcą sprawić, żeby był większy wachlarz ich używania i na przykład możliwość tworzenia buildów, które będą oparte o na przykład 2 basic skille. Here's some A, more designer. ej, wiesz do czego bym się chciało zobaczyć? Jakby się odnieśli do tych właśnie shotów z Exilconu. Na przykład to o cooldownach, pamiętasz? No. Examples of bad game design. Being balanced to account for the changes to resistances which intelligence characters inherently benefit from. Sure. I can take this one. So, one thing to keep in mind is when you're making a fantasy ARPG or a fantasy-based Oho, we do actively want there to be some differences between the classes where some are better Dobrze or gada, worse tak at ma być. some things than others, right? We want them to have boons for picking your class so that they're, you feel different than all the other ones, right? If everyone was just like a blank class, that would be a very different game than what we made for Diablo. So that was partially why when we talked about resistances, we talked a lot about how our goals are that everyone can kind of comfortably get there. Because what we didn't want was if resistances really matter and you can't get to cap, or you can only get to cap at like level 100 with maxed out gear, and even then you may not be able to, and you have to like do this really complicated puzzle, then those classes Na would have a przykład really czarka, large która ma advantage z over the paragonów other dużo ones resów, in nie? elemental resistance, right? And a lot of our bosses and things do that type of damage, so it would actually be a really big balancing issue. Because of that, we made it that it's a very achievable goal. This goal might be a little bit easier to get on sorcerers, necromancers, or whoever, they have the int scaling with elemental resistances or whatever stat may have you. And we also even purposely make effects like passive nodes or paragon nodes or other designs that are class specific. Different classes can get to different breakpoints easier than other ones, and that's by design. Kind of if you remember when I talked about like the perfect balance world and we have like a gap, this is the world we actually live in. We want like barbarians to be better at some things than necros, or druids to be better at some Tak things powinno than być. rogues, and vice versa, right? That makes Wiesz, for a jakie było more pytanie? interesting and compelling experience where your class No, experience when you're playing już through the game zapomniałem, ale feels different. Jak się mają odpowiedź. rezisty zdobywane z klas, które mają inta, bo int daje rezisty do nowego systemu rezistów. I mówię o tym, że klasy mają być różne i dlatego będą w innych aspektach Mi się silniejsze. bardzo nie podobało, jak właśnie Blizzard to zatracił w WoWie w pewnym momencie. Tak, no, że każdy miał wszystko. Nagle miał Tak, kurwa tak, Bloodlusta, Hunter, Mag, Shaman. I jeszcze na wszelki wypadek miałeś jeszcze kupny Bloodlust z Leatherworkingu. No. Siema, Piotr. Cześć, Piotr. Jak wy ich w ogóle nie rozumiecie XD, to znaczy... No bo nie rozmawiałem po polsku. No to jasno, że nie rozumiemy. Nie wiem, po chińsku goś gada, ja tylko kiwam głową. W jakim języku widzowie oni gadają? Awesome. We have To jest portugalski, nie? Which is a good question. It's for barbarians specifically. Sure. What are your plans to address barbarian resource generation and uncover? Po rumuńsku, to ja mieszkam tu, to powinienem rozumieć chyba, nie? Yeah, in the seasons of blood, or in the season of blood, we Ile jest haven't osób w Rumunii? really, 20 000. answered the shout issue, which we're well aware of, like, players want to put on all the shouts and then shout all the Po time. chorwacku. And just yell at enemies a lot, I guess. Ja myślę, że na tym polegają te nasze podcasty z Piotrkiem, że siadamy i udajemy, o czym oni mogą mówić, bo no kurwa, jak mielibyśmy to rozumieć? Ja mam w słuchawce tłumacza, który mi tłumacza. Aha.
it's a deeper Dobra, a issue teraz to było solve pytanie, that co requires mają, us to czy look mają at plan why people are picking zmienić them, make sure that barbarzyńcę, they're still żeby nie capable musiał of krzyczeć some cały for czas, a bo long może go time. gardło We boleć. don't have anything to announce Powiedzieli, yet, że but it is pomyślą something nad that we tym. are aware of, but it's a little bit more complicated, I think. One of the To things- drugie, I'll Dariusz. just be transparent about how, at least for shouts, we're thinking is one of the issues that made it hard W was that Warszawie we- ostatnio rekord zanotowali, we designed a lot of 2000 our mieszkańców. passes Co and wy our gadacie, effects and kurwa? other things that said, 2000 when osób you w samej shout, Warszawie, gain ale X. pojebane. And so right away that becomes triple more powerful when you put on 3 shouts instead of 1. And we didn't balance it that way, where we expected everyone to just always take the 3 things. Same with defensive skills or anything. A gdzie jest ten bo to był to, że my ich w ogóle nie rozumiemy XD, to pisał ten sam użytkownik, który wcześniej mówił, że siema, czy na szybko mi wytłumaczysz, czy warto teraz i co było na streamie do tej pory. Pomyślał, że nie chciałeś tłumaczyć, bo nie zrozumiałeś. Ej, ja powiem ci, że Może. mi to brakuje takiej magii horror dreamów, takiej, nie wiem, albo jakiś taki arcade mage. Tak, a propos settingu. Chciałem coś takiego. A question here regarding glyphs from Max78. Sorry, I don't want to butcher the name. Any plans on making more glyphs or bonuses spell agnostic? Pelagnostic? Yes, so as we're To o making religii more coś już content zaczęli going gadać, forward o in agnostycyzmie. future seasons, we're going to be making a lot more glyphs. Siema, Cyber. And, that is definitely design space. Oni nie są agnostykami, tylko są szatanistami. No tak, bo Diablo tak mówił. No właśnie, więc głupie pytanie. And honestly, we showcased 3 glyphs here on the stream, and we're adding in 10 new glyphs in Season of Blood. And they're not all that exact same design. Yeah. So yes, the design space for making new glyphs is definitely very open, and it's something we're going to be exploring going forward. Awesome. This is actually a good question because we talked about CC last week, which is this is from Master. Just crush. So what's the reduction for CC? I know you said against the player, but with an overall reduction, does that reduce the sorcerer's ability to CC enemies specifically, and then the amount applied to enemies? And No, we didn't do any changes or significant changes to outgoing CC. This is only incoming CC to the player, not CC of you to the monster. That's actually a really good question because I know. Okej, czyli gracze CC-kują za tyle samo, ale będą dostawać mniej CC. Just on the player itself, because we have heard a lot of feedback from players about, sometimes you just get, especially in higher level dungeons, you just get completely stuck. And all the CC changes are actually noted in the... No to, jak myślisz, Piotrek, jakie pozostałe platformy teraz musiałyby zostać naprawione, żeby gra była ciekawa? DM. Know who DM is. System skilli i system itemów, nie? Diablo partner that we have. No. How many total I będzie new unique items coming in season 2? W pierwszej kolejności New Uber uniques. zmieniłem Paragon Board. All 3 of those that are No. being added. W drugiej itemki. A skille... A ja bym skille zmienił na samym początku, stary. To je na końcu. Ale co ci da zmiana Paragon Boarda, jak będziesz miał modifiery do skilli, gdzie nadal będziesz miał te same nudne skille? Musisz zacząć od skilli. Dobrze, No ja mam jakbyś poczucie, ale właśnie jakbyś o to tutaj to chodzi. zrobił teraz świetny system Paragon Boardów, to chuje ci to da przy tych skillach. Nie no, pomyśl sobie, że na przykład zamiast Paragon Boardu to jest przykład bardzo abstrakcyjny, nie? Taki bardzo ogromny rework. Ale wyobraź sobie, że system Paragon Boardów został przerobiony na... Support gemy. Kurwa, nie wiem, jak drzewko spoe. Bo to miało być jak drzewko spoe, nie? W sensie, że tak to przedstawiali. Patrzcie, jaki mamy... My też mamy wielkie drzewko No. filmowe, rozwój postaci. No to takim drzewkiem jesteś w stanie rozwiązać te problemy, których ci brakuje na skillach potencjalnie. Nadal tych skilli masz wystarczająco mało. W sensie, Nie nadal wiem, jak dla jeżeli mnie- będziesz miał coś, co patrz, nadal jeżeli będziesz miał coś, co buffuje cold damage, to ci zbuffuje cold damage, ale najlepiej ci to zadziała na najsilniejszym skillu z cold damage'em. Jakbyś miał teraz takie drzewko do PoE, jak z PoE, nadal byś grał tym samym buildem w Diablo. Nie no, nie wiesz tego. No bo to nie każdy bonus musi być na zasadzie cold damage. Mogą być bonusy na zasadzie
were builds that had either like kurwa, really, really strong zmieniania interactions, efektów like skillów. One Możesz mieć na drzewku jakieś really, really piersy, overtuned, jakieś or ones that chainy, were bugged, right, jakieś where, you know, they just got, like, No i proliferation. nadal to najlepiej zadziała do skilli, które teraz są najsilniejsze. No właśnie nie, bo takie efekty zmieniające efekty skilli mogłyby bardzo podnieść jakość skilli, które są nieużywane. Powiedzmy, że masz jakiś kurwa kill z prożami i nagle dodajesz mu chainowanie się od ściany i jest w stanie na przykład zadać 2 razy jeden skill damage, bo jeszcze po odbiciu się od ściany ma kolejny tick damage'u. I nagle się okazuje, że ten skill jest dużo silniejszy po minimalnej zmianie mechanicznej. Ale to nadal tak samo silniejszy będzie skill, który jest po prostu lepszy od niego. Bo tak to działa w Diablo. No, masz Firebola i masz na przykład stary te Icicle, nie wiem jak się to nazywało, to co się używało na czarodziejce. Te Frost Missile. No, Ice Shardy. No to nadal Chodzi o to, Ice że nie każdy Shardy... skill będzie mógł na przykład z tym współdziałać. No w obecnym Diablo każdy, bo one są identyczne wszystkie. No na przykład nie każdy skill jest projectilem, więc nie każdy skill mógłby się odbić przykładowo. Które skille No, fire- czarodziejki nie są projectilami do zadawania damage'a? Incineroate, Blizzard. Blizzard z tym, jeszcze Blizzarda się grało z tymi kolcami, też nie projectile. Kurwa... I to wymieniłeś wszystkie 3 skille jakie są. Nie. Dużo ludzi grało jeszcze pod samony. Firewall, jeden z najpopularniejszych buildów, Firewall. Kurwa, to już... Większość skilli nie jest projectilem właśnie. Kurwa, aż muszę to zobaczyć. D4 builds. Arclash, kolejny non-projectile. Arclash, Dobra. kurwa, Summoner, Flame Wall, Blizzard. Masz czarodziejkę. To masz tak. Na samym początku masz 3 projectile i nie projectile. Potem masz Yeah, and I think there's also even just changes that you guys had already talked about regarding 3, czyli Lightning, czy to jest projectile, czy Charged Bolt to jest projectile? Kurwa tak. Charged Bolt jest projectilem, a co było tam wcześniej? Arclash Chain- nie jest, czy co tam wymieniłeś? Chain Lightning. everyone for Chain Lightning, czy Chain Lightning się zakwalifikuje jako projectile? Kurwa, Chyba chyba według gry tak. nie. Chyba według gry nie, ale nie wiem, może tak, nie wiem. No to Nie masz chcę tak. powiedzieć. Arclasha, Incinerate'a, Hydra będzie albo Summonem, albo projectilem. Hydra, Ice Bladesy, Lightning Spear, no tak samo będzie projectilem jak Chain Lightning, pytanie czy będzie. Blizzard, Meteor, Firewall, Ball of Lightning. Flame Wall, No to masz więcej summonów. Masz Flame No i Wall, mówię, Meteor i Blizzard. Czyli masz 2 stare kategorie, masz 3 kategorie. Summon, AoE i Projectile. No jest jeszcze, ciekawy jest Arclash, który jest mele czarką. No, swingiem tak Bardzo silny jakby. build. No. No, to żeby jeszcze wewnątrz każdego z tego archetypu dać im dostęp do jakichś dodatkowych mechanik, dodatkowych sposobów budowania tego, jakimś dobrze zbudowanym Paragon Boardem. No wszystko jest do zrobienia, tylko pytanie, No oczywiście, no. kto to zrobi, nie? No. Z takim dopierdolonym Paragon Boardem, z takimi keynote'ami, co obracają to do góry nogami, to jasne, to by pomogło, przyznaję rację. Ej, a podziękujesz widzowi Siemo za Primal, nie? Dzięki Siemo. Dzięki, Siemo. Dobra, pytanie z czatu. Zmiany na lepsze i da się grać? Pytajnik. Co Piotrek powiesz? Zmiany na lepsze. Ostatnio grałem 2 dni, może teraz zagram 3 albo 4. No to ja widzowie widzę to dokładnie tak samo. Wszystkie zmiany, które wymienili. Co dodali na sam koniec. Wow! To robi wrażenie. Mount and Spur Barricade Free. To śmieszne, się śmieją z tych barykad swoich. Bardzo No. dobrze. Bardzo dobrze, ale tu wiesz co jest w ogóle fajne? Że patrz, już nie, tu na przykład byli tacy optymistyczni, wiedzieli, że mają coś dobrego, a jak wcześniej kiedyś wiedzieli, że mają coś chujowego, to przychodzili tacy jak na skazanie, nie? No.
Tak było. A tutaj? Dobre efekty. Brawo, Mogliby to Kiszak. dać do green screena, żebym to dodał. No. Bym se dodał za punkty kanału. Nie no, to widzowie, to jest tak, już wam mówię. Gra, tak jakby hack and slash jest zbudowany na podstawie kilku platform. I mamy do czynienia z takim... Nawet nie wiem, jakie platformy można byłoby wyróżnić. Piotrek, to oglądałeś ten film, ja jeszcze nie chcę zaspoilerować. GOG. I macie na przykład tak, platformę, po prostu Wiertniczą. działanie gry pod względem matematycznym. Macie platformę gry, jaką jest atomizacja. Macie platformę gry, jaką jest dobór skilli. Macie platformę gry, jaką jest na przykład kustomizacja twojej postaci w endgame'ie. I to, co oni teraz zrobili, to oni zaczęli naprawiać i wprowadzać zmiany do platformy cora gry mechanicznego pod względem matematyki i sposobu dodawania się statystyk, mnożenia tych statystyk i ogólnego działania i wpływu na postać. I to jest giga dobre. To są serio dobre zmiany. Ale to nie sprawia, że gra jest nagle jakaś giga ciekawa, bo no, obecny układ gry nadal nie będzie giga dobrym hack and slashem, przy którym będzie chciało się siedzieć 100 godzin z rzędu bez wyłączania tego. Co ty, Piotrek, powiesz na ten temat? Zgadzam się. A jeszcze jest płaszczyzna Steam. Kiedy wychodzi Diablo? Platforma. Na Steamie? Nie płaszczyzna. Nie no, śmieję się trochę. No racja, no kurwa, no. Wiesz co, nie chcę mi się tego mówić wszystkiego, bo mam wrażenie, że to będzie mi się powtarzać po 1000 raz. Każdy, kto śledzi choć trochę twoje wypowiedzi, moje wypowiedzi, to wie, co jest 5. A teraz pytanie. Słuchaj, oglądamy wypowiedź Chrisa Wilsona o fundamentach? Czy już ci się nie chce dzisiaj? Kurwa, możemy obejrzeć, stary.